Współczynnik zaangażowania to jeden z najistotniejszych elementów, który należy wziąć pod uwagę, oceniając sukces swojego profilu na Instagramie. Nie tylko potrafi zdemaskować fejkowe konta, jeśli bowiem jakaś osoba ma dużo obserwujących i nieproporcjonalnie niski współczynnik zaangażowania, może to świadczyć o kupionych followersach. Ale też nierzadko wpływa on na decyzję marki o podjęciu współpracy z danym influencerem, o czym wspominałam już w odcinku na temat tego, jak rozpocząć współpracę z markami, do którego link wstawiam u góry i w opisie poniżej. Z pewnością wielokrotnie spotkaliście się ze współczynnikiem zaangażowania na Instagramie, ale być może nie do końca rozumiecie, jakie są jego składowe i w jaki sposób go sprawdzić lub samodzielnie obliczyć. Dlatego w tym filmie przyjrzymy się mu bliżej, rozłożymy na czynniki pierwsze, dowiemy skąd go wziąć, jaki powinien być i na końcu najważniejsze, czyli jak sprawić, aby był wyższy. Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Dzisiejszy odcinek będzie się składał z 3 części. Na początku dowiemy się, co to jest współczynnik zaangażowania, następnie pokażę Wam, gdzie go sprawdzić oraz jak go obliczyć, do czego przygotowałam dla Was darmowy kalkulator do pobrania i na koniec zdradzę Wam moje sposoby na zwiększanie zaangażowania ze strony swoich odbiorców. Jeżeli któraś z tych części jest Wam już dobrze znana, możecie śmiało przesunąć do momentu, który Was konkretnie interesuje. Jak zwykle pod tym filmem znajdziecie spis treści i stemple czasu. Polecam jednak obejrzeć całość, aby upewnić się, że wszystko faktycznie macie jak najbardziej ogarnięte. Współczynnik zaangażowania, czyli engagement rate, to stosunek liczby obserwujących do liczby osób angażujących się w nasze treści. Podajemy go w procentach i wcale nie musi on dotyczyć całego naszego profilu, jak to podają strony automatycznie go obliczające, do czego za moment wrócimy. Tylko na przykład może dotyczyć pojedynczych postów czy rolek z ostatniego miesiąca. W jego skład wchodzą wszelkie czynności sklasyfikowane jako interakcja z naszymi treściami, czyli polubienia, komentarze, zapisania, wiadomości prywatne, przesuwanie zdjęć w karuzeli, udostępnianie, oglądanie rolek i tak dalej. Z tego, co udało nam się zinterpretować z informacji otrzymanych od twórców Instagrama, bowiem jak wiemy, nie wiemy dokładnie, jak działa algorytm Instagrama. Niektóre z wymienionych przed chwilą przeze mnie czynności mają większą wartość od innych. To oznacza, że zwykłe polubienie nie jest tak samo traktowane jak obejrzenie na przykład całej rolki, czy zostawienie długiego komentarza. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, często te wartości się zmieniają. W swojej historii na Instagramie zdążyłam się już spotkać z tym, że od teraz Instagram najbardziej gloryfikuje zapisania, a miesiąc później są to już karuzele, a pół roku później rolki. Generalnie, żeby nie zwariować i móc samemu obliczyć swój engagement rate, najlepiej wybrać tylko kilka składowych, przyjąć, że niosą taką samą wartość i za chwilę wytłumaczę Wam, o co dokładnie mi chodzi. Warto jeszcze wspomnieć o pewnej zależności. Otóż im więcej mamy followersów, tym niższy będzie nasz współczynnik zaangażowania. To normalne, więc jeżeli w ostatnim czasie zauważyliście duży przyrost obserwujących i spadek zaangażowania, to nie panikujcie. A skąd macie wiedzieć, czy Wasz engagement rate jest odpowiedni? Spójrzmy na takie uśrednione normy. Dla kont od 5 do 10 tysięcy engagement rate wynosi od 5 do 10%. Dla kont od 10 tysięcy do około 50 tysięcy wynosi od 3 do 5% i dla kont powyżej 50 tysięcy
to jest 1 do 3%. Oczywiście nie traktujcie tych ram zbyt sztywno. Generalnie starajcie się, żeby Wasz współczynnik nie był niższy niż 1%. Bo wtedy to oznacza, iż powinniście zacząć się martwić i coś z nim zrobić. Oczywiście im wyższy nasz współczynnik, tym lepiej. Ale też nie dajmy się zwariować. W niektórych niszach łatwiej będzie o wyższy współczynnik niż w innych. Dlatego zdajcie się na intuicję. Na pewno sami czujecie, czy Wasze konto żyje, czy utknęło. Swoją drogą, jeśli doświadczycie tego drugiego, to zachęcam Was do obejrzenia mojego odcinka o poradach dla małych kont oraz o tym, jak rozwijać konto w 2022 roku, które pomogą Wam wyjść z tego zastoju. Na początek przyjrzymy się stronom, które automatycznie i darmowo wyliczą Wam współczynnik zaangażowania na Instagramie. Moją ulubioną jest Flanks, o której wspominałam już w odcinku o tym, jak zdobywać followersów w 2022 roku, ale dla porównania sprawdzimy go jeszcze na 2 innych. Wszystkie te strony są polecane przez innych twórców, a dlatego zakładam, iż podane wyniki będą relatywnie miarodajne. A więc na Flanks pokazuje mi 3,32%. Dalej na stronie Inbit, a tu muszę jeszcze podać swojego maila i wychodzi 3,56%. I na ostatniej Hype Auditor mamy najniższy 3,10%. Wychodzi na to, że mój współczynnik zaangażowania wynosi nieco powyżej 3%, co nie jest rewelacyjnym wynikiem, ale też rozumiem, skąd taki spadek. Pamiętam bowiem, że w październiku i listopadzie miałam około 4%. I ten spadek wynika z przerwy, którą sobie zrobiłam i faktycznie przez około miesiąc mniej publikowałam i nie angażowałam się na Instagramie. W każdym razie nie wiem dokładnie, jakie zakresy i jakie wartości te kalkulatory biorą pod uwagę. Jeżeli jednak chcemy uzyskać wiarygodne dane, najlepiej policzyć sobie engagement rate samemu. W tym celu przygotowałam dla Was darmowy kalkulator, który możecie pobrać z linku w opisie pod filmem i krótko wytłumaczę Wam teraz, na czym on polega. W tym kalkulatorze możecie policzyć zaangażowanie per post. Obojętnie, czy to jest pojedyncze zdjęcie, karuzela czy rolka. Musicie zajrzeć do swoich statystyk i wypisać z nich następujące wartości: liczbę polubień, liczbę komentarzy, liczbę zapisań oraz zasięg. Otrzymacie również średnie podsumowanie ostatnich postów. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Na koniec przedstawię kilka wskazówek na to, aby zwiększyć swój współczynnik zaangażowania. Sposobów na zwiększenie współczynnika zaangażowania istnieje całkiem sporo. Polecam Wam jednak na początek zrozumieć, jak działa algorytm, ponieważ jest on nierozerwalnie związany z naszym engagement rate. Jeśli nadal macie co do niego wątpliwości, odsyłam Was do mojego odcinka o algorytmie, z którego wszystkiego się dowiecie. Teraz natomiast omówię 6 działań zachęcających czy ułatwiających naszym odbiorcom zaangażowanie się w nasze treści. Po pierwsze, w opisie pod postem zadajcie swoim odbiorcom ważne pytanie już w pierwszej linijce. Nie każdy bowiem czyta opisy, ale to, co jest zaraz pod zdjęciem czy na rolce, na pewno od razu zauważy. Warto ułatwiać odbiorcom podejmowanie konwersacji z nami, nie utrudniać. Po drugie, jeżeli chcecie więcej polubień pod postem, napiszcie to. Jeśli oczekujecie więcej komentarzy, również napiszcie o tym w opisie. Takie wyraźne, klarowne wezwanie do działania naprawdę potrafi pomóc. Po trzecie, zaraz po publikacji na Instagramie nie zamykajcie aplikacji. Nie uciekajcie z niej, tylko spędźcie przynajmniej 30 minut na angażowaniu się w treści innych i sygnalizowaniu tym samym, że jesteście obecni na Insta i macie coś ciekawego do pokazania. Po czwarte, odpowiadajcie na każdy komentarz, który pojawi się pod Waszym dopiero co opublikowanym postem. I po piąte,
odpowiadając na te komentarze, starajcie się jednocześnie zadawać w nich odbiorcom pytania, żeby pociągnąć dalej rozmowę. Kolejny punkt to starajcie się przenosić rozmowy do wiadomości prywatnych, gdzie będziecie mogli prowadzić dłuższą konwersację i móc ją później łatwo znaleźć. Podobno wiadomości prywatne naprawdę korzystnie wpływają na współczynnik zaangażowania, ponieważ budują silne relacje. To od razu sygnał dla algorytmu, że z daną osobą łączy nas coś więcej. Inaczej nie rozmawialibyśmy z nią na osobności, prawda? Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam rolę, jaką pełni współczynnik zaangażowania na Instagramie i z łatwością teraz będziecie mogli go ustalić dla siebie i podjąć ewentualne dalsze działania. Pamiętajcie, że obecnie zbudowane, trwałe relacje to najważniejszy element mediów społecznościowych, a to właśnie na nie wskazuje poniekąd współczynnik zaangażowania. Dlatego zadbajcie o niego w pierwszej kolejności. Sama też zamierzam to zrobić i za pół roku wrócę do Was z informacją, czy mi się to udało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli spodobał się Wam ten odcinek, to może również z chęcią obejrzycie mój film o tym, co zrobiłabym inaczej, gdybym zakładała konto na Instagramie dopiero teraz. Nie zapomnijcie proszę zostawić łapki w górze i zasubskrybować po więcej tego typu treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!